Dajcie w komentarzach pod filmem znać, co sądzicie o tym pomyśle. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj chcę Was zaprosić na bardzo dla mnie ważny odcinek. Chcę Wam pokazać coś wyjątkowego, nasz nowy projekt, który urodził się kilka miesięcy temu w mojej głowie i do którego mam duży sentyment. Ja nazwałem go żywym katalogiem róż. Zaraz pokażę Wam dokładnie, o co chodzi i dlaczego moim zdaniem jest to tak fajna rzecz, która da Wam mnóstwo informacji, których potrzebujecie, których chcecie. Zapraszam. Jak wielu z Was wie, od dłuższego czasu naszą taką główną ideą jest oferować Wam jak najlepsze, jak najłatwiejsze w uprawie, jak najzdrowsze odmiany róż. Dlatego spośród tysiąca albo kilku tysięcy odmian na rynku wybieramy tylko te odmiany, które naszym zdaniem spełniają te wyśrubowane normy zdrowotności, łatwości w pielęgnacji, dekoracyjności. I to jest nasz duży sukces, z którego jesteśmy bardzo dumni. Sami dajecie nam informację, że róże od nas są zdecydowanie zdrowsze niż te, które mieliście do tej pory. To jest dla nas olbrzymia satysfakcja. Natomiast to jest dopiero połowa drogi, moim zdaniem. Dlatego, że Wasza satysfakcja, która jest dla nas bardzo ważna, zależy nie tylko od tego, czy kupicie łatwą w uprawie różę zdrową, ale od tego, czy kupicie różę, która jest dopasowana do Waszych potrzeb, czy kupicie taką odmianę, która spełni Wasze oczekiwania. Wybierając różę, macie zawsze jakiś tam pomysł w głowie, jak chcecie, żeby wyglądała dana rabata, czy dany fragment ogrodu. I nie zawsze udaje się zrobić tak, żeby odmiana, którą kupicie, była tą trafioną odmianą, nawet jak jest zdrowa. W związku z tym w mojej głowie zrodził się taki pomysł, żeby stworzyć kolekcję wszystkich odmian, które mamy w uprawie. Ta kolekcja podzielona jest na grupy. Tutaj mamy róże miniaturowe. Tutaj mamy róże okrywowe. Dalej rabatowe, wielkokwiatowe i parkowe. Żeby ułatwić Wam dobór róż do swoich pomysłów, zamieszczamy mnóstwo informacji na stronie internetowej czy w katalogu, który za darmo od nas otrzymujecie. Natomiast dalej jest tam za mało informacji. Wobec tego stworzyliśmy 2 miesiące temu tutaj takie miejsce, gdzie każdą odmianę posadziliśmy w 3 sztukach lub te duże róże w 2 sztukach. Sadziliśmy je dość w dużej rozstawie po to, żeby miały swobodę rozwoju i żeby pokazały swój naturalny pokrój, swój kształt, swój charakter wzrostu. Każda odmiana jest oznaczona etykietą, gdzie mamy grupę róży, nazwę, kolekcję, hodowcę, czy ma ADR, czy nie ma ADR-u. I tutaj jest kod QR, gdzie telefonem możecie sobie zeskanować i przekieruje Was do tej odmiany u nas na stronie. To jest dopiero pierwszy sezon. Te rośliny, które tutaj widzicie, 2 miesiące temu zostały posadzone. Wobec tego one jeszcze nie osiągnęły swoich naturalnych rozmiarów. Ale pewne rzeczy już widać, tak? Możecie zobaczyć, jak one wyglądają po 2 miesiącach od posadzenia. Jak różnią się terminami kwitnienia. Natomiast najwięcej informacji, najcenniejsze informacje zaczniemy zbierać w przyszłym roku. Chcemy tak zrobić, żeby porównywać terminy kwitnienia, porównywać wysokość wzrostu, traktować te 3 rośliny z odmiany troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o sposób cięcia na wiosnę. I te wszystkie informacje, które będziemy zbierać, będziemy Wam udostępniać albo na naszym kanale, na naszej stronie internetowej, ale również możecie przyjechać tutaj i samemu pochodzić i pooglądać,
i obserwować te rośliny pod kątem tych cech, które dla Was będą najważniejsze. Czy to jest kolor, wielkość kwiatu, wypełnienie, długość kwitnienia. Od początku sezonu do końca sezonu to miejsce jest dla Was otwarte w godzinach pracy firmy. Możecie tu przyjechać, oglądać, robić zdjęcia, robić notatki. Dlatego chciałem Was prosić o to, żebyście trzymali za nas kciuki, ponieważ taki projekt jest dość unikatowy, wymaga od nas sporo zaangażowania, mnóstwo pracy, ale jestem przekonany, że efekty tej pracy będą dla Was bardzo, bardzo cenne, dla nas również. Mam nadzieję, że sprostamy zadaniu i będziemy w stanie tak utrzymywać tą kolekcję, ten żywy katalog w odpowiednim stanie, zadbany, wypielęgnowany, żeby te informacje były rzetelne, wiarygodne i żeby pomagały nam wszystkim lepiej poznawać najciekawsze odmiany na rynku. Mamy tutaj kolekcję do tej pory 4-5 hodowców. Mamy Cordesa, mamy Noaka, mamy Tantała, mamy Austina i mamy róże Martina Visersa, które do tej pory bardzo słabo są znane na polskim rynku, ale moim zdaniem mają duży potencjał i te odmiany także będziemy obserwować. Nie wiem, być może w przyszłości dojdą jeszcze inni hodowcy. Na razie chcemy się skupić na tych, których wymieniłem. I na koniec pytanie do Was. Dajcie w komentarzach pod filmem znać, co sądzicie o tym pomyśle. Czy uważacie, że warto poświęcić mnóstwo pracy na to, żeby stworzyć coś, czego jeszcze nie ma na polskim rynku, czyli właśnie prawdziwy, żywy katalog róż dostępny dla wszystkich, czy to tutaj na miejscu, czy przez stronę internetową, czy przez YouTube. Jestem ciekaw Waszej opinii. I zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.